Hej, z tej strony witam was Zeta977. W kolejnym odcinku z Mario Forever Let the World Series. Pora w takim razie na świat W. Zaczyna się niewinnie od zwykły Grassland. Myślę, że jakby etap ten został umieszczony w świecie K, czy w innym z tych w pierwszej połowie, to nikt by nawet się nie zorientował. A już jesteśmy w świecie W. No musimy uważać, ponieważ mamy niektóre platformy, które spadają w stylu świata 6 z oryginalnego Mario Forever. Ta druga platforma spadnie, także robimy solidny rozbieg i skaczemy. No tak skacząc z miejsca może być dość ciężko pokonać tamtą przepaść. No jest to możliwe, gdyż zrobiłem to parę razy, ale po co sobie komplikować życie, prawda? A w tym momencie to już przeskoczmy. I zdobędziemy checkpoint. Jeszcze nie mamy power-upa, ale to się za chwilę zmieni. Już możemy zdobyć go tutaj. Świetnie. I teraz generalnie mamy ruchomą platformę z trawą. Trochę dziwny wygląd, zawsze wolałem po prostu taką czerwoną platformę, ale dobra. Jak widać, dalej działa ten błąd, gdzie możemy wskoczyć na taką platformę od boku. Właśnie chciałem zobaczyć, czy to zadziała. Na szczęście zadziałało. Tu możemy zauważyć, że coś jest nie tak. Że kupy odbijały się za szybko, gdyż te platformy spadają i kupy po prostu wiedzą, że te platformy spadają i się o nich odbijają. Jest to taka wskazówka dla gracza, dzięki czemu wiemy, że coś tam nie gra, coś tam jest nie tak. Tu generalnie dość prosty moment, wciąż jednak mamy się na baczności, gdyż łatwo stracić życie na takich właśnie pierdółkach. W tym momencie możemy równie dobrze przeskoczyć i iść do końca poziomu, ale chciałbym poczekać jeszcze na platformę. Gdyż na dole mamy one-upa, niestety nie jest on łatwy do zdobycia. Musimy go wybić najpierw tak właśnie idąc na prawo, a później podskakując. No zdecydowanie można się pomylić przy tym i tego one-upa nie zdobyć. Chociaż to jeszcze pół biedy, najgorsze byłoby spadnięcie później w przepaść, próbując zdobyć tego one-upa, nie zdobywając go. Ale mam nadzieję, że tak się nie zdarzy wam nigdy. Mieliśmy Grassland, pora znowu na Grassland, tym razem jednak połączony z chmurami. Dostajemy Louie, który jest nieocenioną pomocą, gdyż wykonujemy masakrycznie dobre skoki dzięki niemu. Możemy łatwo pokonać te wszystkie przepaście. Tu będziemy chcieli pójść na górę, ale to za chwilę. Najpierw sobie wybijemy drogę i w tym momencie możemy już użyć tego przejścia. Tutaj Starman. Zdobywamy go i zabijamy liczne parakupy. Nie musimy ich zabić wszystkich, żeby dostać one-upa, bardzo miło. Wydaje mi się jednak, że tylko jednego zdobędziemy, gdyż w momencie, jak widać, jak już trafiłem do tej sekcji z powrotem, gdzie jest dużo wrogów, to niestety Starman się skończył. Chyba że zrobimy jakiś masakrycznie dobry speedrun. I tu generalnie musimy najpierw odpalić platformę, która będzie spadała. Ta platforma druga na szczęście nie spada szybciej, jak na nią naskoczymy. Natomiast ta już spada szybciej, jak na nią naskoczymy, nas uważamy. Tutaj power-upy, szczerze mówiąc, na dole to trochę samobójstwo. Nawet jako mały Mario ciężko byłoby się tam wcisnąć. A jako duży Mario to w ogóle łatwo by się było ześliznąć, więc ja to ignoruję, szczerze mówiąc. I niestety chmurki mogłoby się wydawać, że to są tego rodzaju bloki, że możemy na nie skoczyć od dołu, ale nie. To normalny, solidny blok. Więc zdecydowanie nie chcemy tego robić. Dobrze. Tu już na sam koniec bardzo łatwy skok. Byłby trudniejszy, gdyby ta szpara była dużo węższa, ale mamy tyle miejsca, że możemy nawet trzymać na bok i Mario się wciśnie, więc nie ma problemu. No i skończyły się łatwe poziomy, teraz się zrobi trudniej zdecydowanie. Pora na poziom trzeci, wodny. Czyli w takim razie wy jak Water, nie jestem pewien, ponieważ to jest jedyny właśnie etap wodny w tym świecie. Trochę mało, żeby powiedzieć, że to jest etap, który reprezentuje cały świat. Generalnie Louie chyba nam się już do niczego nie przyda, chociaż chciałbym coś sprawdzić. Czy mógłbym... W teorii mógłbym przejść górą. Można tak zrobić. Chwila, tak nawet chyba twórca chyba nawet chciał, bo tam jakieś monety zdobyłem. No ale dobra, spróbujmy przejść to normalnie.
W takim razie, no generalnie będziemy mieli niestety niebieskie ryby. Najgorsze co jest w tym świecie, ponieważ nie możemy ich pokonać kulami ognia. Tutaj zawsze się z tego co wiem pojawia ta zielona ryba. Jak w tym momencie próbujemy przepłynąć, więc polecam wywabić ją, wrócić i zabić. I teraz oczywiście uważamy. Lotodiski też mogą stanowić zagrożenie, ponieważ czasami ich nawet nie widzimy, jak wychodzą nagle z ekranu. Obserwujemy też wiry wodne, ponieważ bardzo nas porywają w niektórych momentach, bardzo łatwo oberwać przez to. Nam się wydawało, że jesteśmy w miarę bezpieczni, nagle wir wodny nas wrzuca prosto w pysk ryby. Raczej nie chcemy tego doświadczyć. O, no właśnie tutaj. Tak patrzę na spokojnie z tymi niebieskimi rybami i nagle mnie wir wodny porywa. Więc uważamy. Znowu tutaj trochę mnie będzie pchał i ciągnął na zmianę. Dobra. I tu uważamy, gdyż korale tym razem nas zranią przy dotknięciu. Więc komplikuje się tutaj poziom. Okej. I tu wygląda bardzo groźnie. Na szczęście możemy przepłynąć po prostu dołem. Tamten lotodisk jest mniej więcej na górze, więc nie masz takiego problemu, jakby się mogło zdawać. Myślę, że będą trudniejsze jeszcze fragmenty w tym świecie. Jak ten na przykład. Dobra. Na szczęście dołem możemy przepłynąć. Oczywiście pamiętamy, że jeżeli za nisko wpłyniemy, to Mario zginie, spadając w przepaść, w otchłań, czy coś. Jeszcze tutaj ostatnia prosta przed checkpointem. Okej. Dobra, świetnie. W tym momencie bym powiedział, etap się trochę robi łatwiejszy. Co prawda nie na zasadzie, że jest darmowy, ale też nie powiedziałbym, żeby był aż tak trudny jak przed checkpointem. Dobra, tutaj przede wszystkim ten skaczący lotodisk mnie niepokoi. Przydałoby się, żeby na chwilę nie płynęła tutaj żadna ryba. Okej. No i w tym momencie możemy stąd uciekać. Świetnie. Dlatego ten etap robi się, powiedziałbym, łatwiejszy, ponieważ dużo więcej mamy miejsc, gdzie możemy po prostu przejść górą. Nawet bez jakiegoś lui, tylko po prostu jako na przykład Fire Mario, jak widać. Z czego też właśnie korzystamy w tym momencie, co? No, możemy nawet w ten sposób przeskoczyć. Niektóre ryby z jakiegoś powodu latają, nie pływają. Dobra. Dobra, tam ta ryba trochę mi przeszkadzała. Ale się udało stamtąd wydostać. Już jesteśmy bardzo blisko końca, mam nadzieję, że nie naszego. Teraz kusi, żeby po prostu płynąć dołem, co też chyba zrobię. No na szczęście mamy dość duży margines błędu. Raczej nie musimy tak perfekcyjnie co do piksela wpłynąć, żeby nie oberwać. Jak widać zresztą. Okej. Zaraz, co? Co mnie zaniło tutaj? Nie wiem. A i tutaj niestety błąd, który nie został naprawiony, że ryba zaniła Mario, gdy ten przechodził. Bardzo nie lubię czegoś takiego. W momencie, gdy już przechodzimy przez rurę, Mario powinien być nietykalny. Tyle na ten temat. A nie, że go nagle ryba rani znikąd. No ale trudno. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ponieważ na początku kolejnego etapu mamy Bitruta, który od razu daje nam formę Bitrut Mario. Którą łatwo możemy stracić. No właśnie. Tutaj na szczęście będzie po prostu Fire Bro. No jak możemy się spodziewać, to niestety cały ten etap to jest jedno wielkie RNG. Liczymy na to, że akurat brosy będą dla nas łaskawe. Nie będą. Dobra. No mamy kilofowego bro, który rzuca nie jednym, a kilkoma kilofami naraz. Nic tylko się cieszyć. Tak.
jak się tak ustawi bro, to ani słowa, jest super, ale no niestety nie zawsze tak będzie. Tam jest one-up, ale raczej ciężko go zdobyć, będąc dużym Mario. Tutaj polecam od razu skoczyć na łeb temu bro, olać to. I tu generalnie liczymy, że bro nam wybije drogę. Okej. Dobra, udało się, ale no nie powiem. Już myślałem, że spadnę razem z tym brosem. Niestety to jeszcze nie jest koniec. Polecam zabić tego bro. A, super. Nie mogę pójść teraz po Starmana. Chociaż, nie no, dałoby się, tylko Mario musi się wcisnąć, świetnie, jakoś mu się udało w końcu. O, i zdobyliśmy one-upa, wspaniale. Przynajmniej jeżeli zginiemy teraz, to nie tracimy aż tyle, co? Tutaj na szczęście tylko faje, bo już w tym brodziku są. No i niestety liczenie na farta. No i miałem pecha. Standard. Chyba w starej wersji tutaj nie było platformy na górze, żeby sobie wejść. No, nie oznacza to, że i tak jest łatwo. Patrzcie, ten spam. Bez szans, zaraz wracam. Dobra, jestem znowu. O, dobra, jakoś się udało tu uniknąć. I mamy też sporo czasu, chociaż tyle. Jakby tak otworzył drogę jeszcze tutaj na dole, żeby mógł po prostu pobiec i skoczyć. Tak. No i niestety znowu dupa. No patrzcie na to wszystko, no to jest na farta, no nie jesteś w stanie tego unikać praktycznie, zaraz wracam. Dobra, jestem znowu, tym razem z Beetrutem. W zamian za niego nie wziąłem one-upa, żeby już nie biegać z tym stamenem na siłę. Myślałem, że Beetrut trafi Brosa, ale niestety nie. Aha, no teraz go niech lepiej nie trafi. Okej, na szczęście Mario w tym momencie jest odporny, więc chociaż tyle. No nie powiem, no nie jestem fanem tego etapu. Chociaż nie jest aż tak źle. Głównie problem z tymi wszystkimi brosami, które mają nam otworzyć drogę. No i teraz mamy Zamek Duchów. Jak widać, no standardowo, jeżeli patrzymy na ducha, to on nic nie robi, a jeżeli się odwracamy, to nas goni. Możemy jednak zaobserwować, że mamy duszki, które się zmieniają w bloki, po których możemy przejść. Mamy też stretches, czyli wrogów w Super Mario Bros. 3. Tam jednak pamiętam, że były na takich białych taśmach. Tu z kolei widzę, że nie ma takich taśm. Tylko po prostu są na zwykłych blokach, więc w sumie jest trudniej, bo ciężej stwierdzić, gdzie taki stretch będzie. No i generalnie będziemy musieli tak prowokować niektóre duszki, żeby przejść po ich cegłach. Możemy w sumie na takim duszku nawet skakać i on wtedy nam się przesuwa. Chociaż tutaj widzę, że niefortunnie. Teraz już chyba nic nie mogę zrobić. No chyba nie. Chyba, że bile jeszcze użyjemy. Okej. Udało się. Aczkolwiek łatwo nie było, zdecydowanie. A, niestety Mario mi nie podskoczył. Błąd z Mario Forever czasami. O, tutaj aż 4 takie duszki. Na szczęście możemy po prostu tu przeskoczyć. Dobra. Niestety to jeszcze nie koniec. Wygląda na to, że zraniliśmy Stretcha, uderzając go od dołu. Przydatne. Przydałoby się, żeby tu na chwilę zniknął Stretch. Dobra.
To niestety jest zwykły duszek, który chce nas zranić tam. Jakby ten duszek poszedł do góry na chwilę. Jeszcze trochę. Dobra. Najgorsze, że że próbujemy się bawić z tamtymi duszkami, a jednocześnie inne duszki nas gonią, te zwykłe, które po prostu chcą nas zabić. Do niczego nam się nie przydadzą. Są tylko po to, żeby nam utrudnić przejście. Dobra. Dobra. I kolejny one-up. Naprawdę sporo jest w tym świecie. W sumie w wielu światach Dimajowej był strasznie łaskawy, jeśli chodzi o życia. I tutaj jest jeszcze jeden niefajny moment. Mamy, jak widać, duszki. Jak widać, żaden z nich nie zmienia się w blok. Tam jeszcze jest czwarty duszek, którego musimy właśnie zwabić. Oczywiście problem w tym, że wszystkie inne duszki chcą nas zabić w tym momencie. Na szczęście tamten leci tak bardziej pionowo. Ale się udało. Dobra. Może nie idziemy do tamtego bloku. Nie jest to jednak jeszcze koniec etapu. Ale na szczęście już spora część za nami, więc zawsze jest to jakiś plus. Chyba już one-upa nie będzie takiego darmowego, ale mamy tyle, że raczej nic się nie stanie, jeżeli stracimy parę. No i znowu prowokujemy, żeby chwilę poszedł do góry. Dobra, już w tym momencie doskoczymy, myślę, na luzie. No, znowu możemy pokonać Stesha. Fajne, że można i tak pokonać, naprawdę. O, dobra. O, i w tym momencie dochodzimy do Bowsera. Jaki jest gimmick związany z Bowserem? Otóż jest on duchem. No, umarło mu się trochę w ciągu tej gry, więc nie dziwię się. Czekam na Bowsera szkieleta w tej grze. I generalnie zamysł jest taki, że jeżeli na niego patrzymy, to też się odwraca. Jeżeli się odwracamy, to z kolei leci na nas. O dziwo nie możemy go zanieść skacząc na niego. Jeżeli na niego skoczymy, to po prostu przez niego przenikniemy i otrzymamy obrażenia. Czyli co? Oznacza to, że jeżeli raz oberwiemy, to przegrywamy automatycznie, bo nie możemy go zranić bez biduta? Na szczęście nie. W tym momencie, jeżeli oberwiemy, to po prostu za chwilę dostajemy power up. Zlatuje taka rura z sufitu i dostajemy biduta, więc na szczęście nie jest to przegrana już w tym momencie automatycznie. Na szczęście boss jest i tak bardzo łatwy. Myślę, że byłoby dużo trudniej, gdybyśmy musieli właśnie na niego skoczyć i nie mielibyśmy takiego biduta na przykład. A tak jak widać, po prostu zrzucamy bitutem, odwracamy się, uciekamy, a później znowu to samo. I jak on bodajże strzela kulami ognia, to też jest odsłonięty w tym momencie, więc walka jest bardzo prosta. Pamiętam, że był podobny koncept chyba w którymś Światów Ujemnych, nie pamiętam, gdzie właśnie trzeba było częściej na Bowsera skoczyć, gdy był duchem i to już było trudniejsze. Tak na niego idealnie skoczyć, gdy był odwrócony. No i cóż, jako że to dom duchów i one znikają, to zamek też zniknął. Czy tam zamek duchów? Może raczej zamek duchów, no mamy przecież Super Mario World dom duchów i wygląda inaczej. Świat W kończony. Wujak? No i właśnie nie wiem, no mieliśmy etap wodny, ale wujak Water mi tak nie pasuje. Wujak Variation albo Variable, że Dimayo Variable oczywiście nie przez W, nie przez V pisane, jak się pisze Variation, Variable tylko przez W. Bo to w sumie każdy etap był inny. Najpierw mieliśmy Grassland, później mieliśmy chmury, później mieliśmy podwodny etap, później mieliśmy po prostu armię brosów, a na końcu mieliśmy dom duchów. Tutaj każdy poziom miał jakiś inny motyw, więc to mi się jedynie kojarzy. Niestety na nic innego mi nie przychodzi do głowy. Mimo wszystko dosyć przyjemny świat, bym powiedział. Nie jakiś łatwy, ale nie jakiś niemożliwie trudny. Powiedziałbym, że głównie trzeci i czwarty poziom dawały w kość, ale reszta to raczej na spokojnie. No i dobrze. Kolejny będzie świat X. Zostały nam już tylko 3 światy. X, Y i Z.
Z tego co pamiętam, to świat X to będzie kolejny po świecie S, taki super świat, naprawdę super długi, super trudny i mam nadzieję też, że super przyjemny i super ekscytujący. No możemy zauważyć, że mapa świata jest strasznie długa i też widzę niektóre gimmiki wyglądają na trudne, ale to jeszcze się przekonamy, jak rzeczywiście trudno będzie. To byłoby na tyle w tym odcinku, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Zadowson Domagała, Dejpy 22, Nury, Wi-Fi, Peso, Vitupe, Games, Mario the Hedgehog, PKKBS, Nelson Inc., Switcha, bez nazwy Żółpotny, Pomidor, CrossGaming.pl, Piotrek YouTube, Nichoła, XGame, X-Kanal 13, Kuprzym, Nakierków 12, Kreski 11, Bartek ADM, Explaki, Baczy Fire, Prajushi 14, Ja26, Szybet, Mika Games, Dano Deususa Penio, Tomek 83989, Banak 706, Fibusa, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captura Zęć, Mastercard Coloryfer, Maja Hesia Fox, Zosia Zetmi 11, Tasik Walker 678, Fi Polska, Ifix, Bandak, Smajka, BWM, Kenzo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!